Na moich live'ach bardzo często powtarzam jedną bardzo ważną zasadę. Im większe akwarium, tym lepsze. Większa objętość wody to większa stabilność parametrów, wolniejsze wahania temperatury, mniejsze ryzyko nagłych skoków amoniaku czy spadku tlenu. Duże przestronne zbiorniki dają organizmom margines bezpieczeństwa. I to jest biologiczny fakt, z którym trudno dyskutować. Zresztą sam od lat stoję po stronie tej filozofii. Dlatego tym bardziej zaskoczyło mnie coś, na co natrafiłem jakiś czas temu w internecie. Był to, nazwijmy to, eksperyment, który przeprowadzony został przez niemieckiego naukowca, a cały materiał był w języku niemieckim. Prosty, niemal banalny w formie, ale jednocześnie podważający tezy, o których tak Wam często mówię na tym kanale. Bo właśnie na kanale Aquascaping TV postawiłem sobie za punkt honoru pokazywanie akwarystyki z różnych stron. Nie tylko z tej strony, którą sam proponuję, ale też z innych, mniej znanych stron, powiedzmy, ciemnej akwarystyki. A więc wspomniany niemiecki naukowiec zamknął w szklanym słoiku fragment stawu. Wodę, błoto, rośliny. Bez filtrów, bez podmian, bez napowietrzenia i zostawił to tak na rok. Pamiętam, że oglądałem ten materiał z naprawdę rosnącym niedowierzaniem. Jak to możliwe, że coś tak małego, tak pozornie kruchego może funkcjonować bez naszej kontroli? Oczywiście bez technologii, bez testów kropelkowych, bez całej tej infrastruktury, którą teraz uważamy w naszych akwariach za niezbędną. To było całkowicie odwrócenie perspektywy. Z im większe, tym stabilniejsze, do czy małe może być samowystarczalne. I tu w tym momencie dochodzimy do mojej małej porażki organizacyjnej. Jestem dość niepoukładanym człowiekiem. Zamiast zapisać link, zamiast zachować źródło i pokazać Wam dokładnie ten materiał, zrobiłem tylko notatki. Dlatego, że oglądałem to ostatnio na urlopie tak zwanym noworocznym, kiedy byłem w Karpaczu. Oglądałem to przez laptop mojego syna, zamknąłem po wszystkim i po prostu okazało się, że mój synek czyścił gdzieś tam przeglądarkę i wszystko przepadło. Jednak po tym materiale została inspiracja, kilka zapisanych obserwacji i ogromne pytanie, które nie dawało mi spokoju. Bo jeśli to działa, jeśli zamknięty słoik potrafi przetrwać miesiące, a nawet lata, to znaczy, że patrzymy na miniaturową wersję procesów, które rządzą całą biosferą. Oczywiście w tym przypadku w mikroskali, w objętości kilku litrów, w przestrzeni, którą tak naprawdę można postawić na Waszym parapecie. To właśnie ten, nazwijmy, eksperyment stał się punktem wyjścia do dzisiejszego odcinka. Nie po to, by odwrócić wszystko, co mówię o dużych akwariach, bo w warunkach hodowlanych nadal mają one ogromną przewagę, ale po to, by spojrzeć na życie z innej strony. Z perspektywy systemu, który nie ma luksusowej, nieskończonej przestrzeni. W zbiorniku, w którym każdy gram materii musi być przetworzony i w którym nie ma zewnętrznej pomocy. Większość z nas postrzega życie jako proces wymagający stałego dopływu świeżych zasobów z zewnątrz. Ale biologia posiada zdumiewające zdolności do autokorekty wewnątrz całkowicie odizolowanych układów. I właśnie o tym za chwilę jeszcze szerzej porozmawiamy. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Na samym początku tej historii mam do Was jedną bardzo ważną prośbę. Proszę Was, zachowajcie spokój. I absolutnie nie biegnijcie teraz wyłączyć Waszych filtrów w swoich działających akwariach. Serio, to, o czym dzisiaj będę mówił, nie jest uniwersalnym przepisem na każdy zbiornik i nie oznacza, że nagle cała technika
przestaje mieć sens. Posłuchajcie do końca ten materiał, bo dopiero wtedy wszystko ułoży się w jedną logiczną całość. Zobaczycie też, dlaczego ten eksperyment działa w bardzo konkretnych warunkach i dlaczego w wielu akwariach po prostu by się nie sprawdził. Fundamentem każdego udanego słoika, czyli tak zwanego jarrarium, jest pobranie osadu dennego, który jest bankiem nasion roślin, zarodników glonów i jaj przetrwalnikowych bezkręgowców. W pierwszych dniach po zamknięciu słoika obserwujemy fazę totalnego chaosu. Woda staje się mętna, a poziom tlenu drastycznie spada z powodu gwałtownego gnicia szczątków organicznych. Statystyki mikrobiologiczne pokazują, że w tym czasie populacja bakterii heterotroficznych może wzrosnąć o kilka tysięcy procent w ciągu zaledwie 48 godzin. I to wtedy właśnie jest krytyczny moment, w którym ważą się losy tego eksperymentu. Jeśli w słoiku znajdują się wystarczające ilości światła, do głosu dochodzą glony i mikrorośliny, które zaczynają produkować tlen poprzez fotosyntezę, stabilizując cały układ. Sukcesja biologiczna w zamkniętym szkle przypomina proces kolonizacji nowej wyspy. Najpierw pojawiają się pionierzy, tacy jak pierwotniaki i wrotki, które przygotowują grunt dla bardziej skomplikowanych form życia, takich jak małżoraczki czy nicieni. Najbardziej fascynującym aspektem zamkniętego ekosystemu jest obieg pierwiastków bez wymiany gazowej z otoczeniem. Analizy chemiczne przeprowadzone na długoterminowych ekosferach wskazują, że poziom dwutlenku węgla i tlenu oscyluje w rytmie dobowym, osiągając punkt równowagi, w którym tempo oddychania wszystkich zwierząt i bakterii jest równy tempu fotosyntezy roślin. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale na przykład dla mnie to jest mega ciekawe i fascynujące. To, co widzimy gołym okiem jako drobne pęcherzyki na ściankach słoika, to dowód na przesycenie wody tlenem w ciągu dnia. W tym małym układzie niezwykle ważną rolę odgrywają tak zwani detrytożercy, jak popularne ośliczki czy drobne ślimaczki zatoczki. Ich zadaniem jest rozkładanie martwej materii roślinnej na proste związki mineralne, które rośliny ponownie będą mogły wykorzystać. Bez tych niewielkich organizmów system szybko się zatka, a zgromadzony amoniak doprowadzi do całkowitej sterylizacji słoika. I tutaj ponownie taka mała ciekawostka, że to dowód na to, że nawet w skali mikro różnorodność gatunków jest gwarantem przetrwania całego ekosystemu. Po roku od zamknięcia słoik przestaje przypominać fragment stawu, z którego został pobrany, a zaczyna tworzyć własną, unikalną strukturę. Często w takich eksperymentach obserwujemy dominację jednego gatunku mchów lub glonu, który najlepiej zaadaptował się do panujących warunków świetlnych. Statystycznie najbardziej odpornymi mieszkańcami takich systemów są małżoraczki, drobne skorupiaki chronione twardym pancerzykiem, które potrafią przetrwać okresy ekstremalnego niedoboru pokarmu, przechodząc w stan anabiozy. To, co mnie najbardziej tam zafascynowało, to obserwacja tego systemu pod mikroskopem. Po 12 miesiącach ujawnia się tam tętniące życie. Wiciowce, pantofelki i mikroskopijne wypławki, które polują gdzieś tam w gąszczu glonów. Eksperyment ten pokazuje, że życie nie potrzebuje gigantycznych przestrzeni, by trwać. Potrzebuje jedynie energii świetlnej i zamkniętego obiegu materii. Taki słoik staje się żywym dowodem na to, że natura posiada wbudowane mechanizmy naprawcze, które potrafią wyciszyć kryzysy chemiczne i doprowadzić do stanu długotrwałej homeostazy. Teza płynąca z tego rocznego doświadczenia jest jednoznaczna. Życie jest znacznie bardziej wytrzymałe i autonomiczne niż nam się wydaje, a kluczem do stabilności jest nieustanny recykling zasobów. I chyba teraz, w tym momencie, warto powiedzieć: ludzie, zapamiętajcie to na całe życie.
Ten zamknięty słoik to lekcja pokory, która uczy nas, że każda próba gwałtownej ingerencji w ekosystem może go zniszczyć, podczas gdy cierpliwa obserwacja pozwala naturze samej znaleźć drogę do równowagi. I teraz w tym momencie pojawia się nasze akwarium i nawet dużych rozmiarów. Niekiedy warto zostawić matce naturze to samej sobie i wtedy ona najlepszym jest lekarstwem na wszystko. Przyznam, że dość dobrze musiałem się przygotować do tego materiału. Mam nadzieję, że niektórych z Was za bardzo nie znudziłem. Ale postanowiłem, że od czasu do czasu będzie coś takiego niezwykłego, nieoczywistego, nie tylko akwarium, na które cały czas patrzymy. No i właśnie teraz przyszła pora, żeby spytać się Was, czy chcecie, żeby była kontynuacja tego typu tematów, które nie są oczywiste, które nie są banalne, które nie zawsze pokazują akwarium. Osobiście uważam, że temat jest naprawdę wart zastanowienia. Szczególnie w odniesieniu do ludzi i obrotu zasobami ziemskimi. Ludzie traktują naszą planetę jako wielki magazyn, z którego wyciągamy i nic nie płacimy. Nic nie musimy dokładać, po prostu jest w tym magazynie zawsze. No niestety, jak wiemy, to utopia. Dzisiaj w tym nietypowym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już na kolejne odcinki, w których będzie więcej o akwarystyce. Chociaż tutaj w sumie też temat bardzo pokrewny. Do zobaczenia, pozdrawiam akwaryści. Cześć!